Odcinek wspiera Volleybox.net, portal łączący siatkarską społeczność z całego świata. Cześć, witajcie, to jest Volley Break, ja nazywam się Szymon Kępka, rozmawiamy o siatkówce, o tym, co widać na boisku i o tym, czego na boisku nie widać. Naszym gościem jest Bartek Bednosz, witaj. Cześć, witam. No słuchaj, ty jesteś z Zabrza, ale czy po zobaczeniu tylu zakątków świata, nie tylko siatkarskiego, godos po śląsku? No, mam drugą stronę rodziny, która mówi więcej po śląsku. Na pewno rozumiem, ale nie godą. W klubie czasami zdarza się, że Nie, przyjechał nie, chłopak ze Śląska, to... Nie. Ja myślę, że wiesz co, takie rzeczy to bardziej gdzieś tam w piłce nożnej, tutaj na Śląsku jak się gra, bo nawet zespoły w Katowicach, no myślę, że chyba najbliżej Katowice, to pewnie jest tam paru, którzy gdzieś tam mówią gwarą, ale ja się z tym jeszcze nie spotkałem i też nie... No wiesz, jak gdyby słuchać tego w rodzinie jest okej, ale na przykład gdybyś kiedyś, wiesz, zdarzało się tak, gdzieś tam słyszałeś to z ust dziewczyny, no to czasami się, wiesz, człowiek nie spodziewał, nie? No bo o ile, wiesz, jak to powie facet, to jest okej, ale jak to mówi kobieta, to już później tak to, wiesz, troszeczkę różnie jest odbierane. Słuchaj, obserwujesz socjale Zaksy Kędzierzyn-Koźle, a tam jest mural z Semeniukiem, Kamilem Semeniukiem na ścianie szkoły podstawowej w Kędzierzynie. Widziałbyś taki podobny w Zabrzu, na Koperniku, na osiedlu? Oj, nie wiem, wiesz co, no na pewno fajna rzecz, na pewno fajne docenienie. Czy bym widział? No wiesz, jakby był, nie miałbym z tym żadnego A problemu, to by było ale... fajne dla ciebie, jakbyś przyjechał, zobaczył siebie tam? No wiesz co, na pewno jest to miłe, nie? Na pewno jest to fajne, dlaczego nie? Aczkolwiek do szczęścia gdzieś tam nie jest mi to potrzebne, więc nawet o czymś takim nie pomyślałem. Ale widziałem ten mural, no fajna. Trenujesz boks? Słucham? Trenujesz boks? Zdarzyło mi się, no. A po teraz. co? Siatkarze i boks? Wiesz Gdzie co, to się w okresie łączy? teraz, jak miałem trochę wolnego, stwierdziłem sobie, że sobie zawsze generalnie chciałem, wiesz, sztuki walki trenować, nigdy nie mogłem gdzieś tego pogodzić z czasem, gdzieś tam to w siatkówce nie do końca gdzieś to tam idzie w parze, aczkolwiek wiesz, miałem teraz troszeczkę więcej czasu, okres przygotowawczy miałem dosyć ciężki, pracowałem sobie ze swoim trenerem od przygotowania, więc gdzieś tam moja taka była decyzja, żeby wskoczyć do znajomego na treningi i no niesamowita sprawa, wiesz co, bo kondycyjnie no mega pracujesz, treningi są tak naprawdę 2 razy krótsze od tych siatkarskich, a jesteś tak wykończony, jakbyś trenował 4 godziny siatkówki, nie? Więc Czyli potrafisz naprawdę... się bić w takim razie? Masz tę umiejętność? Nauczyłeś się Nie tego? wiem, no, wiesz, to się okaże. A w Rosji trzeba umieć coś takiego? Trzeba mieć taką umiejętność? No nie zdarzyło mi się, nie miałem takiej sytuacji jakiejś tam, wiesz, no, takiej, że była jakaś bitka, aczkolwiek no było blisko. Bracia Ponitkowie, Malwina Smarzek, no można by jeszcze wymieniać. Wiesz, co łączy tych ludzi? Z powodu polityki Rosji zakończyli swoje kontrakty, nie uprawiają tam sportu, nie zarabiają pieniędzy pod rosyjską banderą. No a w twoim przypadku? Ja też nie. I zrobiłeś to celowo, to znaczy z tego powodu, z powodu polityki? Tak zakończyłeś karierę? Tak, no. Zakończyłeś. Zakończyłem przygodę w Rosji, no. Zakończyłem przygodę w Rosji od momentu, jak rozpoczęła się wojna. To dla mnie to już był sygnał, w którym muszę zacząć działać. Aczkolwiek nie było to łatwe, bo tydzień, czy bodajże 10 dni przed rozpoczęciem podpisałem kontrakt, przedłużyłem. Więc, Trudna sytuacja w tym momencie dla Jeszcze ciebie. raz, że trudna sytuacja, dlatego że klub ten jest zabezpieczony ogromnymi klauzulami z racji gdzieś tam swoich sytuacji z przeszłości. I z racji tego, że bardzo dużo płacą, to też jak gdyby wymagają i też mają bardzo duże kary, więc to jak gdyby wszystko idzie w parze. Okej. Wyłączyłeś social media, nie było cię przez dobrych kilka miesięcy. Oprócz jednej grafiki, tuż po agresji Rosji, ja sam miałem ją okazję zobaczyć na Instagramie, a potem cisza. Dlaczego? Dlatego, że wrzucili przepis taki, że jeżeli sprzeciwisz się
Rosji i generalnie ich działaniom, no to grozi ci 15 lat więzienia. Więc jeżeli miałbyś ochotę siedzieć, to mogłeś wrzucać, a ja gdzieś tam wolałem tego uniknąć, a wiesz, ludzie wypisywali do mnie, że gdzie jest gdzieś tam jakaś, nie wiem, moje zdanie na temat tego, dlaczego jak gdyby nie wspieram Ukrainy, dlaczego nie jestem z Polakami i tak dalej, a ja po prostu tego nie mogłem zrobić, no bo bardzo szybko władze Rosji wprowadziły taki przepis i nikt nie mógł takiego czegoś zrobić. A co się mówiło w klubie między zawodnikami? Ty byłeś tam przecież jedynym Polakiem, więc do ciebie docierały, jak sądzę, wiadomości z Polski. No wiesz, docierały do mnie przede wszystkim od rodziny, od znajomych, bo ciekawiło ich to, jak w ogóle tam wygląda ta sytuacja, wiesz, pojawił się strach w mojej rodzinie, chcieli, żebym wrócił jak najszybciej, a to nie było takie łatwe. Do tego gdzieś tam pojawiło się mnóstwo wiadomości, wiesz, jakiegoś tam hejtu i tak dalej, wiesz, no dla mnie, ja całe szczęście byłem już w takim momencie swojej kariery, że gdzieś tam jestem na to no, mega odporny i wiesz, nie ruszają jakieś tam wiadomości, komentarze, bo ja ich przede wszystkim nie czytam. Wracając do tego, no to pojawił się ten hejt, pojawiły się te różne wiadomości, ale to było normalne. Wiesz, nawet jak jest dobrze, tak jak rozmawialiśmy sobie teraz, nawet jak jest dobrze, to i tak, wiesz, zagrasz jeden mecz, albo gdzieś tam ci się potnie noga, to i tak się znajdzie ktoś, kto wiesz, pomimo tego, że zagrałeś 10 najlepszych spotkań wcześniej, to i tak ci ktoś tam, wiesz, coś dopowie, nie? Powiedziałeś o więzieniu i o tej karze, ewentualnie takiej, która spotkałaby cię za zerwanie kontraktu albo powiedzenie czegoś wbrew tej polityce tam, A było tak, że mogłeś się bać o swoje bezpieczeństwo. Były takie powody bezpieczeństwa swojej rodziny. Wiesz co, rodziny i najbliższych, no to tylko pod tym względem jakby Rosja posunęła się troszeczkę dalej i gdzieś tam, wiesz, no Ukraina jest przyklejona, tak, do Polski, więc bałem się gdzieś tam tego, tym bardziej, że Śląsk, no to idą od Rzeszowa, od Podkarpacia, idą, wiesz, no nie jest daleko. No, Po drodze. Tak, po drodze można tak powiedzieć, więc jak gdyby obawiałem się tego. Na początku obaw nie miałem jako takich, że mnie się coś może stać, bo jak gdyby sama sytuacja w Rosji, gdybym ja nie miał żadnych informacji spoza, to ja tak, nie oglądałem telewizji rosyjskiej. Jedyne na czym bazowałem to gdzieś tam na swoich informacjach, a ja nie miałem jak gdyby, wiesz, polajkowanych czy tam jakichś polubionych stron rosyjskich, gdzie wyskakiwały mi jakieś, wiesz, informacje. Ja nie czytałem gazet tam. Więc jak gdyby ja byłem odcięty od tej takiej rzeczywistości, ja byłem tylko sfokusowany na tym, wiesz, gdzie jest moje mieszkanie, ulubiona restauracja, ulubione, nie wiem, kawiarnia i mój klub. I tylko tyle, wiesz, ja tylko tam się przemieszczałem, ludzie w tych kawiarniach mnie znali, w tych restauracjach, więc jak gdyby zawsze, wiesz, byłem witany mile i jak gdyby nie odczułem tego nawet przez chwilę, jakiegokolwiek strachu na miejscu. Wręcz przeciwnie, zdarzały się takie sytuacje, może nie na początku, ale trochę później, bo ja wiedziałem, że cały czas jak gdyby menadżer pracował nad tym, żeby ten kontrakt rozwiązać. No stało się jak się stało, gdzieś tam zostałem do końca. Nie udało się go wcześniej rozwiązać i nie pamiętam ile już tam byłem. W każdym bądź razie kilka tygodni po rozpoczęciu wojny ludzie do mnie podchodzili, jak ja siedziałem w restauracji i dziękowali mi za to, że mimo wszystko jestem jak gdyby tutaj jeszcze w całej tej sytuacji i zostałem. Okej, oni nie znali jak gdyby całej tej sytuacji, że ja jestem jak gdyby w trakcie rozwiązywania kontraktu, bo nie musieli. Ale wiesz, podchodzili do mnie i gdzieś tam dziękowali mi za to, że oczywiście kibice, tak, bo to o to chodzi, jak gdyby, że zostałem jeszcze dla klubu i jeszcze gdzieś tam wiesz, pomagam chłopakom, tak? Więc bardziej w tą stronę, a nie spotkałem się z tym, żeby gdzieś tam, wiesz, ktoś mi ubliżał, czy w jakikolwiek sposób coś tam, wiesz. Siatkarze, tacy jak ty, gwiazdy, światowe gwiazdy, kupują domy, mieszkania, samochody za gotówkę. Tam się zarabia miliony, siatkarze tacy są. Wiesz co, no myślę, że tak. No, ja wiesz, nikomu nie zaglądam w portfel, więc nie wiem, jakie tam, mówi się mniej więcej, kto ile może zarabiać. Ale czy siatkarz w takim światowym klubie, w jakim ty grałeś, światowej klasy, zarabia miliony? Mówimy o złotówkach. No tak. Tak to działa? No tak to działa, no. Ale wiesz, to jak gdyby w moim kręgu to jest naprawdę dużo, no bardzo dużo, ale i jak gdyby porównujesz to do piłki, no to wiesz, to jest Przepaść, jak gdyby jasne. przepaść, tak? Oczywiste. To jest przepaść, więc ja, wiesz, cieszę się, że jestem w miejscu, w którym jestem za to wdzięczny. Wiesz, ciężko na to pracowałem, żeby zajść tam gdzie jestem.
Teraz gdzieś tam przez tą całą sytuację musiałem zrezygnować z miejsca, do którego no myślę, że gdzieś tam każdy z siatkarzy dąży, żeby trafić, wiesz, do wielkiego Zenitu Kazań. No i nagle gdzieś tam twoje marzenia musisz przerwać, że tak powiem, albo nawet zakończyć przez sytuację polityczną. Czy dzisiaj mógłbyś już nie pracować do końca życia? Po tym, co masz, po tym, jakim jesteś siatkarzem, po tym, do czego doszedłeś? Wiesz co, mógłbym, ale to zależy od tego, jaki standard życia sobie założysz. Wiesz, ja gdzieś tam zawsze mierzę wysoko i ja nie mówię, że jak nie będę miliarderem, to będę chodził, wiesz, smutny i nie będę spełniony. Nie, bo to jest gdzieś tam zupełnie inna półka, do której no dojść to jako nam, siatkarzom, to jest jak gdyby niemożliwe, chyba że zaczniesz później po karierze robić jakieś biznesy, wiesz, inwestycje i tak dalej, ale ciężko w siatkówce, jak gdyby, wiesz, gdzieś tam osiągnąć taki poziom. Natomiast ja, tak jak mówię, nie narzekam na tą swoją drogę, bo ona tak się toczy, że jest jak gdyby mega w ogóle ciekawa, bo jakbyś sobie to wszystko rozłożył, to ja w każdym klubie byłem 2 lata, nie? I zawsze gdzieś tam pierwszy rok był taki adaptacyjny z różnymi przygodami, a drugi był taką, wiesz, taką petardą, w której gdzieś tam zawsze się czułeś najlepiej i wszyscy jak gdyby wokół ciebie, wiesz, zmienili jak gdyby też nastawienie do ciebie, byłeś taką naprawdę, wiesz, postacią, że proszę zostań na 3. rok, a ja zawsze gdzieś tam, wiesz, zmieniałem, bo ja zawsze miałem opcję przedłużenia w tych klubach, w których byłem, ale zawsze gdzieś tam, wiesz, pnąłem się do góry i już później się śmiałem, że jak jestem w Kazaniu, no to tak naprawdę gdzie możesz iść dalej, nie? Jaka jest najdroższa rzecz, jaką sobie kupiłeś do tej pory? Najdroższa rzecz, jaką kupiłem, to mieszkanie w Sopocie. A za pierwszą kasę? Taką poważną, w siatkówce, w ogóle w twojej karierze. Na co ją wydałeś, na co ją przeznaczyłeś? Pierwszą wypłatę? Czy jakąś taką... Pierwszą wypłatę, to co dostałeś z klubu, to co wypracowałeś. Kurczę, to... O, to... Wiesz co, nie pamiętam, czy ja coś... Ja to raczej chyba tak stopniowo, ale żeby tak, wiesz... Wiadomo, że będąc na przykład, nie wiem, zaczynając w Częstochowie, to miałem na przykład, nie wiem, chciałem mieć duży telewizor albo konsolę na przykład. Później jak byłem w innym klubie, no to już na przykład chciałem mieć, nie wiem, pierwszy samochód, no nie? Ale na przykład taki, nie wiem, tam do 30 000. Później jak już byłem dalej, no to już chciałem mieć samochód do 300, nie? No a teraz już na przykład mam zupełnie inną gdzieś tam granicę. Aktualnie jestem spełniony jak gdyby motoryzacyjnie. Tak się złożyło, więc no gdzieś tam apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? Ale jak gdyby takiej, wiesz, nie pamiętam, no. Słuchaj, jak to jest w Rosji z piciem alkoholu? To robią też siatkarze? No jasne, że tak. Natomiast wiesz, wszystko jest dla ludzi, tak? Wszystko jest dla ludzi i wiesz, niektórzy lubią lampkę wina do kolacji, niektórzy już nazywają, że jest to alkoholizm, wiesz. Jedni lubią piwko na przykład do wieczornej fify, albo wiesz, spotkanie ze znajomymi, no to nie wiem, jakiś tam drink, wiesz, wszystko jest dla ludzi. No ja jestem akurat typem człowieka, gdzie jak są wakacje, gdzieś tam usiądę ze znajomymi, no to oczywiście, wiesz, mogę się napić, ale ja nienawidzę tego uczucia na drugi dzień. Bo ja mam tak, że nawet jak ja mam wolne, albo inaczej, taka anegdotka, byłem na spotkaniu Plusa z kibicami. Ktoś mi zadał pytanie, jak spędzasz swój wolny czas? Co jest jak gdyby dla ciebie taką odskocznią i takim relaksem dla głowy? Ja mówię siłownia. Ja mówi, no jak, ale przecież jest pan zmęczony. Ja mówię, tak, ale ja uwielbiam ćwiczyć na siłowni, uwielbiam jak gdyby, wiesz, trenować, dlatego że jak ja idę na trening, to ja zapominam o wszystkim. Ja mam tylko, wiesz, ciężary, muszę dźwigać i tak dalej, dlatego ja zawsze siedzę na przykład w Kazaniu. Ja miałem swojego trenera od przygotowania, bo w pierwszym roku miałem innego, w drugim innego i teraz jak gdyby jestem dalej z tym samym, co byłem w drugim roku. Jestem mega zadowolony i na przykład chłopaki w ogóle, wiesz, robili na przykład siłownię po godzince, a ja na przykład, wiesz, 2,5, nie? I ja siedziałem, oni już wychodzi do domu, nawet trener już szedł do domu i się śmiał, że idź już do domu, nie? Bo zaraz jest trening. A ja, wiesz, ja byłem sfokusowany, ja muszę skończyć swoją pracę, nie? I dla mnie na przykład to jest jak gdyby forma takiego, wiesz, takiego relaksu, więc ja jak wypiję, a wiem, że na przykład nawet teraz w wakacje trenowałem co 2 dni, nie? Do tego też dorzucałem sobie boks, więc jak gdyby dużo tego było, a boks był zawsze rano. Więc ja, wiesz, jak ja mam wstać rano i czuć ten, wiesz, taki stan poalkoholowy, no to mnie się od razu odechciewa. Więc ja wypiję, wiesz, 2 drinki i już dziękuję. No i to jak gdyby też wiedzą moi, wiesz, jak gdyby znajomi z otoczenia i zawsze wiedzą, że dobra, to tam 2 drinki wypiję i już koniec, nie? Czy chciałbyś wrócić do tego życia, które tam było wtedy?
jeżeli byśmy mieli kompletnie jak gdyby odstawić tą sytuację, zapominamy. to wiesz, no ja przedłużyłem kontrakt, więc to o czymś świadczy, tak? Gdyby nie cała ta sytuacja, to podejrzewam, że no siedziałbym, wiesz, w tym klubie nie wiem jak długo. Miałem ze sobą Majkę, z którym bardzo dobrze trzymam, jest moim dobrym przyjacielem, wiesz, dobrze się dogadujemy na boisku. Jest jednym z topowych, wiesz, rozgrywających na świecie, więc gdzieś tam też gramy od Ligi Włoskiej razem. Do tego mieliśmy niesamowitą atmosferę, wiesz, którą tworzyliśmy z chłopakami. Cały sztab nam się też w drugim roku zmienił, bo w pierwszym było różnie, ale w drugim, wiesz, wszystko jak gdyby się pozmieniało i mieliśmy niesamowitą atmosferę. Jak gdyby ta mentalność rosyjska, która tam zawsze była, taka, że wiesz, po prostu cały czas awantury i tak dalej, wiesz, dobijanie zawodników, no to tutaj było zupełnie Tak, inaczej, tak nie? się dobija zawodników? To znaczy tam No nie, tak jak się gdyby, trenuje? jak gdyby, wiesz, Rosjanie mieli ciężko, nie? Bo jak na przykład był trener, wiesz, Alekno, no to on tam krótko z nimi, nie? I co im mówił, albo co im kazał No robić? krótko, wiesz, ja na przykład, ja z Erwinem miałem bardzo dobry kontakt z trenerem, nie? My sobie zawsze żartowaliśmy, on zawsze sobie, wiesz, tam się z nas śmiał i tak dalej. No i na przykład prosty przykład, gdzieś tam, wiesz, kiwaliśmy sam przykład, nie wiem, na treningu lewą ręką, tak, Erwin, wiesz, te wszystkie swoje jakieś tam sztuczki. No i na przykład wystarczy, że któryś, wiesz, z Rosjan to próbował, no i od razu było, wiesz, co ty robisz, nie? Co ty się bawisz, co ty jesteś na placu zabaw, wiesz, od razu awantura, nie? No a wiesz, ja na Erwina, Erwin na mnie i wiesz, o co chodzi, nie? No, więc jak gdyby bardziej tutaj takie, że jak coś tam nie wychodzi, to jest krótko, nie? Od razu. Cofnijmy się do czasów Modeny jeszcze. Robiłeś szał we Włoszech. No, nie ma co ukrywać. A jednak to było mało. Wybrałeś Rosję wobec tego dla rozwoju czy dla pieniędzy? Wiesz co, przede wszystkim dlatego, że jak dzwoni do ciebie Zenit Kazań i dostajesz ofertę z Zenitu Kazań, to, że dostajesz bardzo wysoką ofertę finansową, to gdzieś tam to idzie w parze, dlatego że dzwoni Kazań. I ja no, myślę, że to jak gdyby nie ma co tłumaczyć, bo ten klub, wiesz, no, był na szczycie wiele lat. Ja jak przyszedłem, no to już tam chyba od 2 lat nie wygrał mistrzostwa, z tego co pamiętam. I dostając taką ofertę, no to przede wszystkim nie odmawia się takiemu klubowi, bo szanse, żeby tam, wiesz, pójść, może to być twoja jedyna szansa. Bo wiesz, jeżeli ja bym został, ja się bardzo dobrze czułem we Włoszech, to był dla mnie raj, do którego ja bym chciał wrócić. Natomiast, wiesz, mógłbym zostać jeszcze rok w Modenie i na przykład się skontuzjować, nie daj Boże. I już bym tej oferty nie dostał. Bo wiesz, oni patrzą na zawodnika, który w danym momencie jest, wiesz, to jak gdyby wszystko się musi złożyć w całość. Ja też miałem to szczęście, bo w tym sporcie, w każdym sporcie trzeba mieć trochę szczęścia. Trzeba być w odpowiednim momencie się znaleźć, wiesz, odpowiednia praca menadżera i tak dalej, żeby akurat dostać tą ofertę i ją dopiąć. Więc ja przede wszystkim, bo to też jest ciekawe, ja dostałem telefon, pamiętam, że Alekno chyba dzwonił i tam prezesi. I to było krótko. I co oni mówią? Co się mówi? Nie, Czy no dostaje taki telefon, to jak- oni wysłali ofertę, ja pamiętam, że dostałem SMS-a od menadżera i wysłał mi wszystko, wiesz, wypisane, gdyby, że jest taka oferta z tego klubu i kwoty. No ja, wiesz, ja to czytam i, wiesz, odkładam telefon i tak się Powiedziałeś, zastanawiam wow? i mówię, kurde, nie, bo jakiś żart, nie? No i wiesz, patrzę jeszcze raz i mówię, dzwonię do niego, mówię, o co chodzi, nie? Mówi, słuchaj, no masz 3-4 dni na odpowiedź. I masz szansę złapać siatkarski świat, wiesz, za rękę, tak? Złapać? Za nogę? Albo gdzieś tam, wiesz, zostajesz tutaj, nie? Przede wszystkim, że to był ogromny strzał gotówkowy, to po pierwsze. Gdzieś tam, więc jak to też tak, wiesz, trochę ci miesza w głowie, ale dla mnie, naprawdę, teraz mówię szczerze, pierwsze pytanie, jakie było, to z kim ja mam tam grać, jak gdyby kto ma być w koncepcji na przyszły sezon, bo dla mnie było najważniejsze to, ja wiedziałem, że ten klub wygrał dużo, ale tak jak ci mówię, przez ostatnie lata nie wygrywał, więc dla mnie było najważniejsze, z kim ja tam będę grać, bo ja chciałem walczyć o najwyższe cele, Czy masz zawsze. szansę później to kontynuować, tak? Tak, znaczy, wiesz, to nie jak gdyby w takim sensie, że ja przyjeżdżam, ja jestem największą gwiazdą i ja sobie wybieram, z kim gram. Nie, tylko dla mnie ważne jest to, kto na 100% będzie w tym klubie, jaka jest w ogóle, wiesz, koncepcja drużyny i czy my mamy szansę walczyć o najwyższe cele, bo dla mnie to jest zawsze najważniejsze. I wiesz, ja miałem 3-4 dni na odpowiedź. No a rozłąka, izolacja, przecież to już później, ale rozłąka z rodziną, z dziewczyną,
Wszystkie inne myśli, które są w głowie dwudziestokilkuletniego człowieka, który oczywiście myśli o karierze, o siatkówce. Tak, natomiast ja wyjechałem z domu mając 15 lat, więc ja wiesz, już gdzieś tam poza domem byłem od małego. Od małego gdzieś tam podejmowałem takie decyzje, które myślę, że zbudowały mnie na takiego człowieka, jakim jestem teraz i nie boję się żadnych wyzwań. Nie boję się jechać, wiesz, w każdy zakątek świata i tak naprawdę ryzykować, bo ja wygrywając w Polsce mistrzostwo z Bełchatowem, miałem opcję, miałem, wiesz, dużo opcji, które mogłem wybrać. Wybrałem Modenę, wiesz, klub, no legenda, z ogromną historią i tak dalej, ale to było ryzyko, bo ja tam było 50/50 i to nawet powiedział mi mój menadżer, który wierzy we mnie i on zawsze mi mówi, że on jak gdyby się o mnie nie martwi sportowo, bo on wie, że ja się przygotuję, że ja jestem profesjonalistą, że ja dobrze będę jadł, się regenerował i tak dalej, więc on wie, że ja zrobię wszystko, tylko wiadomo, są kontuzje, są różne rzeczy niezależne od ciebie i tak dalej. I on powiedział, to jest 50/50, bo jak ci nie wyjdzie, to wtedy wrócisz do Polski z przykulonym ogonem. Podkulonym, a jeżeli ci wyjdzie, no to możesz się stać ważną postacią we Włoszech. Gdzieś tam rozkochałem w sobie tych Włochów gdzieś tam w tej okolicy, a co o tym świadczy to, że jak graliśmy w Rimini, to wiesz, ja widziałem kibiców, którzy mieli moją koszulkę z Modeny, wiesz, gdzieś tam Włochów, których, no ja kocham ten kraj, jak tam przyjeżdżam, to ja się czuję, wiesz, czujesz, że żyjesz, jak to oddychasz tym powietrzem i ci ludzie, którzy po prostu cię kojarzą. I wiesz, i czy to są na przykład kibice Perugii, czy to są kibice Lube, czy to są Modeny, to wszyscy mówią przyjdź do nas, nie? Więc to jest mega miłe, że wyjeżdżając stamtąd zostawiłem jak gdyby po sobie, wiesz, dobre zdanie, dobrą opinię i gdzieś tam wiedziałem, że zawsze tam mogę wrócić. Poznałeś Roberta Lewandowskiego, a co ci powiedział, co ci mówił? Nie wiem, o co pytasz, jak gdyby, co No, mi poznaliście mówi, no bo... się, on wiedział, kim jesteś ty. Nie, no ty pierwszy raz się poznaliśmy w jego agencji w Warszawie, z którą współpracowałem i przyjechałem tam, pamiętam, przed moim wylotem do Kazania. Lewy też tam akurat przyjechał, był w Warszawie no i spotkaliśmy się, wiesz, on tam przyjechał, pamiętam, z dzieciakami, Ani chyba nie było. Miałem u góry spotkanie, przyszedł do mnie, wiesz, przywitał się, pogadaliśmy. On wtedy chyba przed Ligą Mistrzów, jakimiś tam meczami, to było przed tym, jak pozdobyła te wszystkie nagrody. Oczywiście część już zdobyła, a później pozdobyła te kolejne. No i wiesz, wypytywał, jak gdyby dawał mi też rady co do Rosji, mówił, że bo oni tam grali na mundialu chyba, tak? Więc mówił, że Kazań mega ładne miasto, że tam mega fajnie, wiesz, przygotowane. Oni tam byli, jak było ciepło. Ale gdzieś tam pogadaliśmy trochę tak o tym właśnie, o tej Rosji, o tym gdzie tam Chwalił lecę cię, i tak mówił, dalej. jesteś super gościem, super gwiazdą, będziemy współpracować? Wiesz co, cieszył się na współpracę, czy mówił, że jestem super gwiazdą, wiesz, no gdzieś tam raczej, wiesz, ja też mu nie mówiłem, jesteś super piłkarzem, a No, on, ale a on czułeś też, coś takiego, wiesz, że to on fajne, też, nie? znaczy, Że z nim. jest to miłe, aczkolwiek jeżeli tam byłem, to on wiedział, że no, wiesz, gdybym był słaby, to by mnie tam nie było, tak, w jego agencji, no bo wiesz, to był ogromny zaszczyt, że ja tam trafiłem, gdzieś tam wzięli mnie pod swoje skrzydła, natomiast jak gdyby zakończyło się to wszystko przez to, że ja będąc w Rosji nie miałem możliwości, wiesz, jeżeli jesteś w agencji, to musisz jeździć na różne spotkania, musisz gdzieś tam pojawiać się, być tą twarzą, którą oni mogą udostępniać. Myśleliśmy, że z Rosji to się uda, niestety, wiesz, ja nawet nie przyleciałem na święta do domu, nie? To tak porównując Więc gdzieś tam kompletnie jak gdyby to się rozjechało, ale później widzieliśmy się na wakacjach, więc jak gdyby mieliśmy okazję razem pograć w siatkówkę, więc wiesz, no. I jak gra Robert Lewandowski w siatkówkę? Dobrze gra, naprawdę gra bardzo dobrze, ma niesamowitego skoka właśnie, bo to wszyscy się mnie o to pytali, więc naprawdę fajnie się grało i no gra naprawdę gra dobrze na człowieka, który gra całe życie w piłkę, a gdzieś tam siatkówka jest takim dodatkiem. To jeszcze słowo o kadrze w takim razie. Masz poczucie jakichś takich straconych szans? No bo od 5 lat na największych imprezach cię nie ma. Bezpowrotnie. Ta kadra mimo wszystko umyka. Tak globalnie patrząc na całą karierę przecież. Bartek Kurek w twoim wieku już był mistrzem świata. No a Europy przecież. Tobie to nie było dane. No Żałujesz nie, tego? a widzisz, mimo to jestem w miejscu, jakim jestem i uważam, że wiesz, na pewno gdzieś tam to boli i to nie jest tak, że wiesz, przeszło to obok mnie obojętnie, bo to jest temat, który gdzieś tam zawsze wraca i zawsze jak się pojawia nazwisko Bednosz, no to zawsze gdzieś tam ten temat reprezentacji jest,
ale nie jest jak gdyby w takich, wiesz, superlatywach samych, nie? Tylko to jest gdzieś tam, że tutaj ta historia z Vitalem, że gdzieś tam cię nie brał, czy masz do niego złość, tak dalej, że jakieś kłótnie i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to jest temat, który na pewno jest cięższy do rozmowy niż wszystkie inne, aczkolwiek ja już się tym, wiesz, zmierzyłem już nie raz. Teraz też, wiesz, jak już wszystko było ok, wiesz, zmienił się trener, bardzo dobre mieliśmy relacje, znaczy mamy, uważam, że dobre relacje. Bardzo, bardzo go szanuję, bo jest naprawdę świetnym trenerem i świetnym jak gdyby człowiekiem. A Takim miałeś po prostu żal do trenera prostym i Grybicza szczerym. mimo wszystko? Wiesz co, żal, no on miał według mnie naprawdę fajne plany z tego co ja pamiętam. Natomiast no wiesz, zacząłem trenować i wiesz jak to jest na kadrze. W klubie masz dużo czasu. Jeżeli coś ci tam wiesz dolega, no to możesz ewentualnie odpuścić dzień, dwa, powiedzą ci dobra odpuść. Tutaj ja, wiesz, miałem problem z szyją. Zaczęło się od zwykłego tak naprawdę napięcia. Ja później poszedłem na siłownię, wiesz, gdzieś tam trenerzy mówili uważaj. Ja, wiesz, fokus po prostu na pracy, tym bardziej, że to jest to, co ci mówiłem o siłowni. No i wiesz, skoczyłem 2 razy, było jeszcze gorzej, przestałem jak gdyby, wiesz, ruszać w ogóle szyją na lewo, na prawo. No i się okazało, że przepuklina szyjna. I groziło to temu, że jakbym dalej trenował, no to mógłbym zakończyć karierę całkowicie. Bo mamy dobrego znajomego, który ćwiczył futbol amerykański, tylko wiesz, tam jest mega kontakt, zderzył się i to samo i powiedział mu koniec kariery. Więc wiesz, to samo, to był troszeczkę stopień gorzej, ale ja grając miałbym to samo, więc ja straciłem już dużo. Nie pojechałem na pierwszy wyjazd chyba do Bułgarii czy do Kanady, później na kolejny nie pojechałem, dopiero był Gdańsk. W Gdańsku jak już zacząłem wracać, 2 dni przed wyjazdem do Gdańska w Spale czułem napięcie w plecach, ale wiesz, znowu, trenuję i miałem taką serię 5 ataków. Po 2 tak mnie ukuło, że nie byłem w stanie się wybić, ale dostałem jeszcze 3 piłki, kiwnąłem i po prostu, wiesz, pierwszy raz powiedziałem, że nie dam rady, nie? Że nie jestem w stanie się nawet wyprostować. Wiesz, zgięło mnie w pół, położyłem się i okazało się, że miałem jakiś duży stan zapalny i skończyło się z tym, że musiałem dostać steryt w Gdańsku normalnie do pleców, gdzie ja jestem kompletnie przeciwny temu, bo to nie jest zbyt przyjemne, zbyt fajne. Ale wiesz, mecz, który grałem na przykład z Iranem, no to grałem na 3 Nimesilach i Zastrzyku, nie? A trener I Grbic... to jest, wiesz, jeszcze jak gdyby ci tylko przerwę, że to jest coś, co boli, bo czujesz, że już jest wszystko okej, a nagle zdrowie po prostu ci odmawia posłuszeństwa i później jak z trenerem rozmawiałem, to ja to zaakceptowałem, bo on powiedział mi, Benji, nie mamy dużo czasu, straciłeś dużo, niestety kontuzje jak gdyby odebrały ci tą szansę, żebyś grał, pokazał się i tak dalej. Ja nie mam dużo czasu, a Bartek Kwolek zagrał, wiesz, bardzo dobre zawody i ja mu przyznałem rację, bo Bartek zagrał, wiesz, kapitalnie, obronił się i wiesz, i dzięki temu zdobył jak gdyby zaufanie trenera i wiedział trener, że może gdzieś tam go wykorzystać. I tyle, wiesz, ja to uszanowałem, chłopaki pograli, zdobyli wicemistrzostwo, szkoda, że nie mistrzostwo, byłem cały czas kibicowałem, wiesz, uważam, że gdzieś tam jestem częścią A ulżyło ci, tej że to drużyny. było nie mistrzostwo, a wicemistrzostwo? Nie, Mimo absolutnie. wszystko, że to jest przed tobą Nie, bo ewentualnie? wiesz co, bo ja byłem bardzo długo, ja tak naprawdę przestałem być w kadrze przed samymi mistrzostwami. Nawet na mistrzostwach, wiesz, co się działo w Katowicach, więc ja się widziałem z chłopakami poza, gdzieś tam byliśmy w restauracji i tak dalej, więc ja jak gdyby, wiesz, czułem cały czas te emocje, ja wiedziałem, co oni czują i ja wiedziałem, że wiesz, ja ubolewałem na tym, bo wiedziałem, że oni czują naprawdę taką, wiesz, wewnętrzną porażkę, bo jesteś niby blisko, niby jesteś wicemistrzem świata, ale to naprawdę boli i to długo boli. A czujesz, że ten tytuł jest chociaż troszeczkę także twój? Ten tytuł Wiesz co, wicemistrza? No, wiesz, nie było mnie tam, ja tylko z nimi trenowałem. I gdzieś tam, wiesz, fajną rzecz powiedział Zati, jak rozmawiałem z nim, gratulowałem mu, to Zati powiedział, że pamiętaj, Benji, że to też jest twoja zasługa, jak gdyby ten medal. I to, wiesz, i to jest mega miłe, nie? To jest mega miłe, ja mu, wiesz, mega podziękowałem. Aczkolwiek, czy czujesz, no wiesz, to ja się cieszę, tak jak ci mówię, czuję się częścią tej reprezentacji, aczkolwiek to chłopaki wywalczyli sobie ten medal, a nie ja, czy inni, którzy jak gdyby już trener, wiesz, odstawił, więc my im mogliśmy tylko i wyłącznie kibicować i być z nich, wiesz, dumni. No ja byłem na finale, wiesz, byłem z nimi, byłem do końca ceremonii, więc wiesz, później im pogratulowałem, więc no cieszę się ogromnie z tego, że udało mi się, wiesz, ugrać medal z nową jak gdyby grupą, bo trzeba przyznać, że to była nowa, odmłodzona grupa. Szkoda, że nie mistrzostwo na pewno, bo było naprawdę blisko, ale Włosi byli w tym po prostu, wiesz, dniu lepsi i Paryż tyle, no. będzie twój?
Igrzyska? Nie wiem, wiesz... Obiecał to trener, rozmawialiście o tym? Powiedział, dobra, jeszcze nie teraz, ale Paryż bankowo gramy. Nie, no wiesz, powiedział, że jestem dalej częścią tej drużyny i wiesz, życzy mi wszystkiego dobrego i widzimy się, wiesz, w kolejne wakacje, mam nadzieję, więc tutaj czy jest mój? No przede wszystkim to wszystko zależy od trenera, przede wszystkim zależy od dyspozycji danej, wiesz, w reprezentacji i od zdrowia. Więc ciężko mi jak gdyby zdeklarować. Ja nie chcę deklarować, bo ja wolę, wiesz, gdzieś tam robić cały czas swoje, jeżeli to zostanie docenione i będę miał gdzieś tam to szczęście, że będę mieć zdrowie i tak dalej, no to wiesz, to będę się na pewno cieszył. Ja zawsze walczę i trenuję, jak gdyby staram się zawsze tak pracować, żeby być też w jak najlepszej formie na zgrupowaniu reprezentacji, żeby pomóc tej reprezentacji. I tyle. Słuchaj, przed tobą teraz przygoda w Chinach. A dlaczego tam? Dlaczego tam właśnie się wybierasz? Wiesz co, tak się to wszystko złożyło przez to, że musiałem zrezygnować z gry w Kazaniu. Musiałem zerwać kontrakt, który podpisałem, mając różne oferty. Też ja byłem trochę w takiej gorszej sytuacji, bo ja zrywając kontrakt i szukając oferty, gdzieś tam kluby, w których ja miałem opcję do nich pójść, to jak gdyby już były pozamykane, bo tam wiadomo czas w tych najlepszych klubach rynek nie jest jak gdyby długo otwarty. Pojawiły się Chiny, stwierdziłem, że być może to jest ten moment, żeby spróbować, żeby mieć gdzieś tam taką jednorazową odskocznię od tych wszystkich innych lig, żeby po prostu spróbować, tym bardziej, że sezon trwa 3 miesiące, więc będę mógł wrócić i jeszcze gdzieś dograć sezon, podpisać drugi kontrakt, o ile się tak uda w ogóle jak gdyby czasowo, terminowo i się zmieszczę w okienku, więc uważam, że 2 pieczenie na jednym ogniu. W Chinach jest rozwój czy pieniądze? Czy to i to? W Chinach czy jest rozwój? Nie wydaje mi się, czy jest rozwój. Nie wydaje mi się, żeby tam był jakiś, wiesz, wysoki poziom, natomiast no, trafiasz tam zazwyczaj z dobrych klubów, więc jeżeli już w tych dobrych klubach jestem i mam taką możliwość, żeby tam pójść, to uznałem, że spróbuję. A chciałbyś w jakimś konkretnym klubie dograć, jak powiedziałeś, tę część sezonu? Nie myślę jeszcze o tym, wiesz, na pewno moim takim pierwszym miejscem są Włochy, ale to jest rynek, który jest teraz na chwilę obecną zamknięty. A jeżeli wrócę, wiesz, w okolicach stycznia, no to na pewno wiele rzeczy może się wydarzyć do tego czasu. Nikomu nie życzę, wiesz, żadnej kontuzji, ale czasami też zdrowie. Różnie to jest ze zdrowiem, więc czasami może być tak, że klub będzie miał akurat potrzebę w danym momencie i gdzieś tam skorzysta ze mnie, aczkolwiek ja nie mam żadnej jakiejś tam presji. Na razie skupiam się na jednym celu, a później będę się skupiał na drugim. Wilfredo Leon, jaki jest prywatnie, w szatni, w życiu? Mega poczucie humoru i co jeszcze? Czasami chrapię. Świetny zawodnik. Lepszy od ciebie? Nie no, ale to wiesz, to Jest tak? nie znaczy no tak, uważam, że jest topem na świecie, ale jak gdyby pytając mnie o tych wszystkich ludzi, to ja nie mówię ci, czy to są dobrzy, czy słabi zawodnicy, bo pytasz mnie o samych najlepszych zawodników topowych, więc to jak gdyby bezapelacyjnie no, czemu jest chrapie? jest Powiedziałeś, jednym że topowym. chrapie. No zdarza mu się, wiesz, bo mieszkaliśmy też razem na kadrze i były takie momenty, wiesz, zawsze mówi, ale to spokojnie, wiesz, uderz mnie, klepnij coś, a ja, wiesz, nie mam serca, jak ktoś śpi, no to co go będę budził, więc zawsze, wiesz, brałem butelkę i po prostu, wiesz, zgniatałem butelkę, żeby po prostu się obudził i wiesz, szybko miałem z 5 minut, żeby zasnąć, nie? Czasami wiesz, spał spokojnie, czasami nie, a śmieję się dlatego, że nie, wiesz, nie każdy chrapie, ale czasami jak trafisz na zawodnika, który chrapie, to w pokoju masz ciężko, nie? Tomek Fornal, miałeś okazję? Tak, no pewnie, że tak. Wiesz, mamy bardzo dobry kontakt, teraz też na mistrzostwach się widzieliśmy i no też mega poczucie, szalony chłopak, szalony taki wariacik, ale bardzo dobry technicznie zawodnik, jeżeli tutaj mamy o tym też mówić. I co? I tyle, no. Ma coś fajnego, takiego wyróżniającego? Gracz chyba, nie? Nie no tak, ale... tak, faktycznie gra, no dobrze, że podpowiedziałeś, gra, tam streamuje i tak dalej, więc fan komputerów. Erwin No. DP, jaki to gość?
bardzo dobry człowiek z dobrym sercem pójdzie za tobą w ogień, jak jesteś taką osobą, która wchodzi w jego krąg. A wszyscy dookoła to gdzieś tam są, wiesz, trzyma ich po prostu z lekkim dystansem. Ale no, człowiek niesamowite poczucie humoru. Lubi jeść, imprezować, ma jakąś No przywarę? lubi pewnie. Lubi jeść, lubi imprezować. Więc myślę, że no, lubi wiele rzeczy. Ale zawsze no, przez cały rok mieliśmy kupę śmiechu. Naprawdę spędzaliśmy codziennie wieczory w restauracji. No, było mega śmiesznie. Matt Anderson? Człowiek, który ma swoje zasady, kieruje się jak gdyby swoimi zasadami. Na przykład Matt ma taka jest ciekawostka, że on w ogóle nie chodzi do fizjoterapeuty, Dlaczego? bo jest jak gdyby samowystarczalny. Zawsze się roluje po treningu, przed treningiem, w domu jak jest wolne. Jest też niesamowitym profesjonalistą, bardzo rodzinny i ja też z nim notabene mieszkałem w pokoju w Modenie, więc jest też taki, że lubi mieć wszystko poukładane. Mam dla ciebie 7 pytań. Od kogo? Ale mówisz od kogo? Tak, powiem od kogo. To są pytania od twoich znajomych, czasem kolegów z pracy, czasem rodziny. Jeżeli będzie tak, że te pytanie jest dla ciebie kłopotliwe, No to możesz naciskam. nacisnąć guzik, ale możesz to zrobić tylko raz. Robimy? Cześć Benji, czy mógłbyś opowiedzieć troszeczkę więcej o wakacjach w Skorzęcinie? No to co było w Skorzęcinie w takim razie? A mogę mówić Tak, do możesz, no. ciebie? Co było, Nie, to generalnie był taki wypad, jak byliśmy młodzi, gniewni, wiesz, bez swoich partnerek, każdy praktycznie był wolny. Mieliśmy takiego znajomego, który miał taki samochód w gazie i pamiętam, że był takim kierowcą, rajdowcą, wiesz, takim mega, że tam, wiesz, z szóstki redukował na dwójkę, prawie, wiesz, odlatywaliśmy, więc jak gdyby sama podróż była mega śmieszna. A to był taki wypad, wiesz, to był takie jakieś chyba, jakby to nazwać, takie letniskowe domki, czyli to był taki tani wyjazd, a my próbowaliśmy grać takich, wiesz, co gdzieś tam mamy pierwsze pieniądze, pojedziemy, pobawimy się, wiesz, i no była jak gdyby kupa śmiechu, bo mogliśmy jechać na przykład do hotelu, ale pojechaliśmy specjalnie do domku, mieszkaliśmy w 5 w jednym domku, imprezy takie trochę wiejskie, można powiedzieć. Wiesz, jakieś graliśmy na przykład turnieje plażówki, graliśmy turnieje plażówki z ludźmi, gdzie graliśmy o piwa na przykład, zakładaliśmy się, bo tam wtedy akurat piliśmy piwa, to w ogóle byliśmy młodzi, więc jak gdyby tak nie zważałem za bardzo na dietę. Poza tym to były wakacje bez kadry i tak dalej, więc udawaliśmy na przykład, że nie potrafimy grać, wiesz, dawaliśmy 5-0, wiesz, odbijaliśmy w ogóle tak i później jak gdyby się zakładaliśmy o kratę piwa, no i wiesz, wygrywaliśmy, więc jak gdyby później już było tak, że jak już siedzieliśmy, to jak przyjeżdżali nowi, no to co chwilę, wiesz, próbowaliśmy grać o nich, bo tam to był taki skupisko takiej młodzieży, nie? No i tam po prostu były najśmieszniejsze imprezy, mnóstwo znajomych, awantur, no tam było wszystko, czego możesz się spodziewać po takich college'ach, o, tak bym to nazwał, taki college amerykański, tylko to było w Skorzęcinie, więc no, dlatego o to zapytał, bo tam się działy różne rzeczy, ale nie mogę o tym aż tak mówić chyba. Pytanie od Karoliny. Na co zwróciłeś uwagę, gdy mnie pierwszy raz zobaczyłeś? Oraz kto kogo pierwszy podrywał i dlaczego to byłeś ty? Pyta Karolina. Na co zwróciłem uwagę? Na twarz i tyłek. Kto pierwszy podrywał? No i ja, wiesz co, ona jak gdyby pracowała na selekcji w klubie, do którego ja lubiłem uczęszczać w Katowicach. No i ona była taka trochę niedostępna. Ja mam zawsze tak, że ja lubię sobie, wiesz, znaleźć jakiś tam cel, jeżeli jestem oczywiście wolny i taki wiesz, target, że tak powiem i mówię, kurde, muszę ją poderwać, nie? Bo widziałem, jak po prostu ją zaczepiali, podchodzili do niej, ona cały czas, wiesz, nie mam czasu. No i ja stwierdziłem, że to będzie dobry taki, wiesz, taki dla mnie challenge, który sobie gdzieś tam postawiłem, że po prostu muszę, wiesz, wyjść z nią na kawę, nie? No i jak gdyby wyszło to z mojej inicjatywy. No jesteśmy do teraz razem, ale możesz się jej zapytać, jak była taka cwana, żeby się to zapytać, kto teraz, za kim chodzi. Mamy pytanie od Mateusza Bieńka. I Bieniu pyta cię o debiut w reprezentacji Polski w 2015 roku. No i dlaczego twoim pierwszym pytaniem do Bartka Kurka było to, za ile kupiłeś tę saszetkę z Louis Vuitton? Możesz też powiedzieć, skąd wzięła się ksywa Sarna. Czekaj, pierwszy mecz 2.15.
Nie pamiętam w ogóle tego. Mi jest... Była torebka jakaś z Louis Vuitton? Miał Bartek coś takiego? Kurde, wiesz co, ja nie wiem, co on tam w ogóle wymyślił, ale szczerze naprawdę nie pamiętam takiej sytuacji, więc nie wiem, skąd on to wymyślił. Być może była taka sytuacja, ale czy ja się pytałem, ile to kosztuje? Kurczę, nie wiem, wiesz co, jeżeli jest się młodym zawodnikiem, który gdzieś tam zaczyna zarabiać pieniądze i widzisz tych starszych, którzy mają jakieś te różne, wiesz, fajne ciuchy i tak dalej, fajny samochód, no to ty też jak gdyby do tego dążysz, nie? Więc gdzieś tam patrzysz i mówisz, kurczę, że fajne rzeczy, tym bardziej, że wiesz, Bartek się dobrze mega ubiera i gdzieś tam, wiesz, tak się patrzyło na niego, co on tam ma, wiesz, fajnego ubranego, tym bardziej, że ja też lubię, wiesz, lubię się dobrze ubrać i gdzieś tam zwracam na to uwagę. Więc jak gdyby nie pamiętam meczu, czy taka była sytuacja z Bartkiem, też nie pamiętam, a pseudonim, no to, bo to w ogóle wymyślił sobie, bo ja się też z niego śmiałem, że to jest chłopak ze wsi i coś tam się śmialiśmy, zawsze się wyzywaliśmy wieśniaku, coś tam, a on po prostu sobie jak gdyby coś znalazł, że Sarna chyba dlatego, że mam mega, wiesz, długie, chude nogi i po prostu sobie jakoś tak wymyślił i coś tam, nie wiem, że no nie wiem, jakoś tak gdzieś tam czasami się to pojawia, Długie ale... nogi. No, długie nogi, ale to, no chyba dlatego. No. Nikodem Wolański, mamy od niego pytanie. Jak przyszedłeś do Norwida Częstochowa, to trenowałeś jako środkowy, potem przekształcono cię na atakującego, no a finalnie grasz na przyjęciu. No i teraz, jaki ty miałeś docelowo wpływ na to, żeby grać na tej pozycji? Wiesz co? Czy cię ustawili, postawili? Nie, wydaje mi się, że na środku to w ogóle był krótki epizod chyba, a na ataku, wiesz co, na ataku to chyba właśnie w Częstochowie jeszcze grałem. No tam trenerzy, tam był świętej pamięci trener Sikorski, Stachura trener i trener Gościniak. No i właśnie chyba trener Gościniak mnie przestawił na przyjęcie albo Stachura. Już teraz nie pamiętam, ale właśnie ta trójka gdzieś tam, bo i atak i przyjęcie i tak wiesz. Znaczy ja też ogólnie chyba zaczynałem na przyjęciu, więc to, że tam był środek, to był taki chyba krótki epizod. I w Norwidzie też był krótki epizod ataku, a później właśnie jak gdyby wróciłem nominalnie na przyjęcie, które zaczynałem już w szkole podstawowej. Mamy pytanie od Marcina Janusza, z którym mieszkałeś. I pyta cię, No dawaj, jaki pytanie. miałeś patent na brudne naczynia, jak nie chciało ci się zmywać i czy ten patent dalej stosujesz? Słuchaj, Co robisz? jak już Elvis zapytał, to ja powiem, mieszkaliśmy we trójkę, ja, Kacper i Marcin. Marcin mieszkał w salonie, dlatego że i było losowanie, ale Marcina nie było na tym losowaniu, byłem tylko ja z Kacprem, więc wylosowaliśmy sobie 2 sypialnie, dla Elvisa został salon i Elvis miał po prostu łóżko stawione w salonie i Elvis, bardzo go lubię, ale jak już zaczął, to ja powiem, że my nie myliśmy, my nie mieliśmy zmywarki, myliśmy normalnie, ale Elvis miał na przykład coś takiego, że jak leżał, uwielbiał na przykład po treningu przyjść, położyć się, czy w dżinsach. Ja mam coś takiego, że ja na przykład nie usiądę ci na łóżku w dżinsach. Nie ma takiej możliwości, ja się muszę przebrać i tak dalej, wiesz, taką mam gdzieś tam zasadę. A Elvis, wiesz, jadł na przykład pod łóżko. Więc ja nie wiem, dlaczego on mówi o tych sztućcach, brudnych talerzach, skoro to u niego zawsze były. A jak nie wierzycie, to zadzwońcie do Kacpra. Kacper wam potwierdził, mieszkaliśmy razem. Więc ja tutaj nie mam żadnego z tym problemu. Były różne ciekawe historie, ale to Elvis miał najwięcej brudnych rzeczy i talerzy pod sobą. Zresztą rozmawialiśmy o tym ostatnio na jego weselu. Zaprzeczał, bronił się rękami, nogami, ale wiemy lepiej. Ja mam świadkę. Mam jeszcze pytanie od Grześka Ratajczaka, czyli twojego partnera plażowego z czasów juniorskich jeszcze. No. Czy przyjąłbyś ofertę walki w jednej z topowych federacji freak fightowych? Powiedziałeś o boksie, więc może to się jakoś łączy. No i biorąc pod uwagę właśnie, że te sztuki walki nie są ci obce. No Poszedłbyś? pytał się mnie, ostatnio się widzieliśmy, pytał się mnie, bo jak mu powiedziałem, że chodzę na boks, to właśnie mówi, że kurde, to chyba jakieś Fame MMA, czy coś by się przydało, ale wiesz co, ja gdzieś tam jestem od tego z daleka. Jeżeli to by była czysta, jak gdyby sportowa walka, to okej. Natomiast wiesz, w tych wszystkich federacjach są te konferencje, wyzywanie się, wiesz, ja gdzieś tam jestem od tego z daleka. Ja szanuję tych, którzy tam przychodzą, też sportowców, którzy chcą jak gdyby zarobić, przychodzą i nie ma żadnego wyzywania, czy tam ci kulturyści, co walczyli, wiesz, stricte sportowa walka, uważam, że mógłbym wyjść, no. Mamy jeszcze pytanie od Kacpra No, Piechowskiego. słucham. Oprócz Z tego wideo naciskiem. pozwalamy mu zadać pytanie. Czy dużo kłócisz się w związku, czy raczej jesteście zgodni z Karoliną we wszystkich kwestiach?
Dobra, i jeszcze jedno pytanie od Bartka Wojtala, to trener przygotowania motorycznego naszej kadry. Dlaczego na koniec każdego treningu robisz triceps? Wiesz co, zawsze tak mam, że dopełniam trening, dopełniam rękawki i wiesz co, A po co ci on? tricepsem. No wiesz co, ja gdzieś tak robiąc triceps gdzieś tam tak trochę go więcej, to jakoś tak gdzieś tam pamiętam zacząłem robić przed meczem na jakiejś siłowni i wiesz, grałem dobrze, przyjęło mi się to i wiesz, lubię, jak gdyby generalnie, genetycznie jestem chudy, nie? A triceps wypełnia ci rękawek, więc jak już jesteś taki chudy, no to już chociaż wiesz, staram się gdzieś tam pracować nad tą górą. I jakoś tak mi się zawsze przyjęło, że zawsze jak robię trening, to zawsze dopełniam sobie tricepsem. I to jest dobre pytanie, bo to naprawdę faktycznie tak jest. To był program Volley Break. Naszym gościem był Bartek Bednosz. Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Zabraliście mi dużo czasu, bo zaraz lecę do Warszawy, ale początki takie są. Ale lajkujcie, zapraszam Was serdecznie. Fajna atmosfera, fajne chłopaki, także bardzo ciekawy projekt.